Witajcie w naszej pięknej, słonecznej Anglii. Aktualnie mamy 13 stopni Celsjusza i wiatr, czasami mamy słoneczko, dlatego właśnie na mojej działce stosuję wszelkiego rodzaju osłony z agrowłókniny. Tutaj mamy namiot z ogórkami, tutaj mamy namiot z papryką, tam jest fasolka, melony. Wszystko musi być osłonięte, bo w nocy było 4,5 stopnia w tunelu. Zapraszam na moją działkę. Tutaj macie na załączonym obrazku przykład, dlaczego nie powinno się kupować taniej agrowłókniny z eBaya, żeby zaoszczędzić pieniądze. Za pół ceny kupiłam sobie włókninę 17 gram na metr kwadratowy, położyłam ją może za 2-3 dni temu i już ma dziury. Więc musiałam zamówić porządną włókninę na Gardening Naturally, 30 gram na metr kwadratowy, którą miałam tutaj, ale przełożyłam na ogórki, która jest 2 razy grubsza i po prostu lepsza. Tylko że ta, co miałam, nie była wystarczająco szeroka, żeby podwyższyć ten tunel wystarczająco dla wysokich papryk. Także już do mnie idzie moje zamówienie z porządną włókniną, żeby papryki przykryć, żeby po prostu było im ciepło w tą naszą wspaniałą pogodę w Anglii. Zazdroszczę Wam ciepła w Polsce. Wchodzimy do tunelu foliowego. Drzwi mam cały czas otwarte, nawet jak jest zimno. I mam tutaj taką siatkę, żeby po prostu ptaki mi nie wlatywały, bo to się także zdarza, żeby sprawdzić temperaturę w tunelu. Mam tutaj termometr. Tutaj widzicie pierwsze pomidorki, Sungold Select 2. Tu Sungold F1 już ma pomidorki. Tutaj mam termometr. 4,3 stopnia temperatura minimalna, 31,8 temperatura maksymalna. Czyli to było w nocy, bo codziennie jak przychodzę, to usuwam i mam po prostu bieżącą temperaturę. W moim pierwszym tunelu było około 5 stopni. W pierwszym tunelu termometr wisi wysoko i było 5 stopni 1/10, maksymalna temperatura 36,9. A co tutaj ciekawego dzisiaj odkryłam? Pierwsze pomidorki Merchant Fee, czyli wróżka, czy coś. One są fioletowe, antocyjaninowe. Fajny kształt takiej łezki. No i dzisiaj także stwierdziłam, że pomidor, który był siany 15 kwietnia, Costoluto di Parma, które dostałam od znajomej z Polski, jest tej samej wysokości co pomidor Virginia Sweets siany 18 marca. Czyli jest to prawdą, że one doganiają. Także zanim Mazzarini jest nawet wyższy, to jest Mazzarini siany w połowie kwietnia, to jest pomidor siany w połowie marca. Nie widać większej różnicy. A tutaj widzicie moje następne, coroczne podejście do uprawy kukurydzy. Co roku uprawiam kukurydzę, może z wyjątkiem zeszłego roku, i co roku gryzonie zjadają mi już gotowe kolby. Mówię pieszczotliwie gryzonie, ale tak naprawdę są to szczury. One się wspinają po łodydze, wyżerają wszystkie kolby. Jednego roku taka była fajna porada w telewizji czy w internecie, żeby założyć skarpetkę na kolbę, to wtedy ta skarpetka ochroni kolby przed zjedzeniem. Zrobiłam tak, no i zgadnijcie, co się stało. Skarpetki miały dziury, a kukurydzy były pożarte. Więc w tym roku posiałam je bardzo wcześnie, bo 4 marca
zawsze siałam późno i wybrałam odmiany, które są bardzo wczesne. Te największe to jest odmiana Super Start i naprawdę, zobaczcie, one wszystkie były siane w tym samym czasie, ale to jest Super Start. Tutaj jest odmiana Mirai, tam jest odmiana Swift, tam jest jeszcze Incredible, ale ten Super Start po prostu rośnie najszybciej i mam taką nadzieję, że gdzieś pod koniec sierpnia, na początku września uda mi się zebrać przed gryzoniami. Nazwijmy je tak pieszczotliwie gryzonie, tak naprawdę są to szczury. Oczywiście ten cały stelaż to nie jest dla kukurydzy, tutaj po prostu dla różnych warzyw kapustnych z siatką, która powleka ten stelaż i one, tak sobie myślę, będą rosły pomiędzy tymi sztachetami, a jeżeli będzie coś zawadzało, to po prostu mogę to przenieść i zrobić następną grządkę na kapustę, czy na brokuły, czy na inne takie rzeczy. Także to jeszcze jest do przemyślenia. Tutaj widzicie moje ogórki, które mają bardzo ciężkie życie, bo mamy 4-5 stopni w nocy, a posadziłam je przed właśnie taką zimną nocą, no bo już nie mogłam ich dłużej trzymać. One będą prowadzone pionowo. Tutaj widzicie, mam taką zieloną metalową siatkę podpartą metalowymi takimi kołkami. No i tutaj mam posadzony oktopus F1, które, no taką mam nadzieję, będą się pieły po tą na tą siatkę, a tutaj mam tyczki bambusowe ze sznurkami. Sznurek jest pod korzeniem, tak jak pomidory, ja sadzę. I tutaj mamy śremski, który też będzie się piął do góry. No ale wszystko musi być przykryte włókniną i wszystko jest takie troszkę wytargane tym wiatrem. Tutaj te liście troszkę takie jakby uszkodzone tą włókniną i zimną nocą. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mam truskawki. Egbert pilnuje truskawek. No ale mamy nie tylko ptaki, które je chcą zjeść, ale także ślimaki, myszy, te takie woodlice, roly-polies. No i zaraz wam pokażę, co sobie wymyśliłam, a właściwie to, co zobaczyłam w internecie, że ktoś inny stosował, żeby mieć wszystkie truskawki dla siebie. Oczywiście stosujemy siatkę przeciw ptakom. No ale oprócz tego, zobaczcie, założyłam wczoraj te torebki z organzy, które osłonią moje truskawki w tym czasie, kiedy one dojrzewają. Truskawki wczoraj zebrałam i te wszystkie jeszcze były niegotowe, niedojrzałe, więc założyłam te torebki. A potem wpadłam na genialny pomysł, że przecież moja jabłoń także ma owady, które składają jaja i potem mamy robaczywe jabłka, więc założyłam resztę moich torebek organzowych na jabłonkę. Zaraz wam to pokażę. Być może jest za późno, nie jestem pewna, kiedy nalot tych owadów następuje, ale co robię w czerwcu, to po prostu tam, gdzie mam 3 jabłka w jednym takim miejscu, to usuwam jedno, zostawiam 2, no i zakładam torebkę. Pierwszy raz to robię, nie wiem, czy podziała, no ale jak będziecie oglądać, to zobaczycie, czy podziałało, bo co roku mam robaczywe jabłka i po prostu one są pyszne. To jest odmiana Christmas Pippin. Bardzo pyszna, słodka, dosyć późna, no ale robaczywe zazwyczaj.
Zamówiłam także większe torebki, żeby zrobić to samo z moją gruszą. Nie wiem, na gruszę może być za późno, nie wiem, zobaczymy. Ale kto nie próbuje, ten nie zyskuje. Może, a nuż widelec się uda. Zobaczcie na moje ziemniaki, jak pięknie rosną. O, ślimak. Nie. Patrzcie, już kwitną. To jest tak zwany main crop, czyli odmiana główna ziemniaka, która jest do zbiorów troszkę później, bo dłużej zajmuje jej, żeby rosnąć. Jest to odmiana ziemniaka czerwona. Ma piękne kwiaty, nazywa się Desire. Bardzo pyszna, bardzo dobra do pieczenia w piekarniku. Cudne. Wiem, że wy się boicie zarazy, ale ja to raczej wcześniej te ziemniaki zbieram, a jeżeli mam jakieś objawy zarazy, to po prostu obcinam liście i zostawiam ziemniaki w ziemi. Liście wywożę i po prostu uwielbiam własne ziemniaki tu w Anglii. No, nie smakują tak samo. Nigdy nie smakują tak samo ze sklepu jak własne. Pycha. A te są najlepsze. No, zrobiło się troszkę cieplej. Zobaczcie, ten powojnik w tym roku oszalał. Jest pokryty kwiatami. Nie wiem jaka to jest odmiana, a po prostu szaleje w tym roku. Ja, jak widzicie, lubię moją działkę prowadzić jak ogród, żeby była różnorodność. Kwiaty, warzywa, nie tylko rzędy warzyw, ale także takie piękne powojniki. Bo nie mam ogrodu takiego, wiecie, ozdobnego, zbyt dużego, tylko malutki, więc kompensuję sobie to wszystko na działce. Tutaj widzicie pod całą siatką, siatka do rusztowań z eBaya, mam posadzone brokuły i kapusty, no ale pomiędzy nimi posadziłam sobie sałatę, no i już pojedyncze liście można zrywać. Więc zobaczcie, zrywam sobie zewnętrzne listki i sobie robię miks sałatkowy. Tak jak na przykład tutaj. Ciach, piękne, soczyste listki. Zaraz zerwiemy też koperek, bo tu rośnie. I robimy sałatkowy miks. Ta siatka trzyma się na takich szpilkach, po prostu wbite w ziemię, żeby żadne bielinki nie wlatywały. W ogóle to chyba posieję sobie więcej kapusty na późniejszy zbiór. Tutaj widzicie kapustę, dopiero zaczyna troszkę zawiązywać główki, no ale na zbiór jesienny, zimowy można teraz jeszcze posiać. Koperek, to są samosiejki. Mam koperek z rozsady, który wam pokazywałam wcześniej i już 2 zbiory z niego miałam i mam sporo koperku zamrożonego, więc to będzie taki na teraz, do obiadu, ziemniaczków czy do sałatki. Wystarczy. Uwielbiam koperek. Tutaj też już można uszczykiwać listki sałaty, a także groszek. Ten jeszcze nie gotowy, ale ten groszek mam tu, już pozbierałam. To wszystko jest wyzbierane, czyli takie płaskie stronki. Tu mam różne rodzaje sałaty, czerwone, zielone, nakrapiane, różne. Możemy uszczekiwać palcami albo ucinać. Charles Dowding urywa i mówi, że tak jest lepiej z jakiegoś powodu. Także już nie muszę kupować sałaty na sałatkę. Fajne uczucie. W ogóle ja to się fajnie czuję, jak latem idę sobie na ryneczek i tak sobie myślę, to mam, nie muszę kupować. Ciężej zimą, no ale też troszkę warzyw mam nawet zimą. Tutaj mój wysoki groszek, którego staram się osłonić jak najbardziej, ale przy tym wietrze jest to bardzo ciężkie. Jest to groszek Alderman. I mam dowód na to, że gołębie ciągle go jedzą. Zobaczcie. Widzicie? Tu wystawały ponad siatkę
i wszystko jest objedzone. Także musi być. No, nie wygląda to zbyt pięknie, ale jak chcę mieć groszek, to muszę to jakoś osłonić. Tutaj mam jeszcze inną odmianę groszku, żółtą. Można jeść całe stronki. Jak to się nazywa? Opal Creek. To jest Opal Creek. Miałam jeszcze inną odmianę groszku, tego żółtego, ale nie smakował mi tak jak ten. Zbieram malutkie, można zbierać większe. Kwitnie. A ten alderman ma już stronki płaskie, ale one będą takie grube.